Witamy na kanale Polacy w Ameryce Łacińskiej. Dzisiaj postaram się poruszyć pytanie, które nurtuje kilka milionów Polaków za granicą. Wracać czy nie wracać do Polski? No i standardowo. Odpowiedzi jest tyle, jak liczna jest Polonia rozsiana po całym świecie. Każdy ma inną sytuację i to, co dobre jest dla jednych, wcale nie musi być dobre dla innych. Emigracja i przeświadczenie, że gdzieś tam jest na pewno lepiej niż tutaj, u nas jest stereotypem, z którego Polacy nie mogą się za bardzo wyleczyć. Ale ma ona też pewne przesłanki, bo dotyczy on bardzo długiego okresu, który nie ograniczał się do jednego, dwóch pokoleń, ale właściwie do co najmniej całego poprzedniego wieku. Jak pradziadkowie, dziadkowie i rodzice tak mówili, to jak ma się inną opinię, to nagle jest to szokujące, bo pewnych schematów się nie zmienia. Ale Polska jest w bardzo nietypowej sytuacji i może jako jeden z niewielu krajów na świecie jest takim, w którym warto ten temat poruszyć. Według danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych na 2022 poza Polską mieszkało około 20 milionów osób polskiego pochodzenia. Są to osoby, które wyjechały z kraju lub urodziły się poza Polską, ale poczuwają się do polskiego pochodzenia i związków z polskością. Już od 80 lat wyjeżdża się nie uciekając przed wojną, ale ze względu na sytuację ekonomiczną. Tak więc zostawmy ten temat, że uciekaliśmy, aby ratować swoje życie. Takiej sytuacji już nie ma od prawie wieku, więc zawsze wyjeżdżało się z Polski, aby poprawić sytuację ekonomiczną. Tak, myśmy wyjechali prawie 30 lat temu i właściwie wszyscy, których znaliśmy wśród Polonii, wyjechali akurat z tego samego względu. Na ogół emigranci nie chcą wracać do swojego kraju pochodzenia, bo przecież wyjechali po to, aby im było lepiej. Ale Polska jest tutaj wyjątkiem. I to zwłaszcza w ostatnich 10-15 latach. Dlaczego wyjątkiem? Na ogół jest tak, że tam, gdzie się wyjechało, żyje się dużo lepiej przez dekady. Nikt z Polski nie wyjeżdżał na Węgry czy do Czech, bo tam czasami było faktycznie lepiej, ale nie na tyle, aby zaraz emigrować na stałe do tych krajów. Co innego na zachód, gdzie różnica pomiędzy tym, co tam można było zarobić, a zarobkami w Polsce była kolosalna i to od dekad, jak nie stuleci. Dlatego też tradycyjnie nie wracało się do Polski, bo po prostu nie miało to większego sensu. Aż nadszedł wiek XXI, a właściwie ostatnie 10-15 lat. Polska ekonomia skoczyła i to w miarę bardzo, zwłaszcza w porównaniu do reszty świata. Czy na tym skorzystali wszyscy, to już inny temat. Ale statystycznie w Polsce zarobki też poszybowały w górę i stereotypy emigracyjne legły w gruzach. To przeświadczenie, w jakim wychowali się nasi rodzice i dziadkowie, że gdziekolwiek na zachodzie jest lepiej niż u nas, nie jest już prawdziwe. Dużej części emigrantów, zwłaszcza tych, co wyjechali kilkadziesiątek lat temu, udało się. Dotarli do tego kraju na zachodzie, gdzie ekonomia była ciągle bardzo dobra i gdzie dało się dorobić. Mają teraz pospłacane domy, w miarę emeryturę i tutaj mają całą rodzinę. Ciągle spoglądając na Polskę, jak to robiła Polonia jeszcze 20-25 lat temu. No, może nie do końca, bo bardzo niepokojąco Polska zaczęła doganiać Zachód. Kiedyś jak przyjechało się do Polski, to przywożąc obcą walutę czuło się o 2 klasy wyżej. Dzisiaj coraz częściej jest tak, że jak widzi się to, jak zmieniła się Polska, to zaczyna się zastanawiać, czy ta emigracja w ogóle była we właściwym kierunku. Ale w odróżnieniu od tej starej emigracji, ci młodzi, którzy wyjechali kilka lat temu, mają dużo gorzej. Teraz już nowy dom albo mieszkanie to nie ekwiwalent zarobków z 3-4 lat, ale bardziej 20-30 lat. Tak więc mając takie perspektywy nie za bardzo ma sens walić głową w mur gdzieś w obcym kraju, jak niewiele gorzej będzie u nas w Polsce. To, że był duży postęp w Polsce to jedna rzecz, ale pomogły w cudzysłowie negatywne zmiany w krajach zachodnich i to nie tylko ekonomiczne, ale i społeczne. Dlatego też w ostatnich 20 latach mamy trend, gdzie wzrost gospodarczy i co za tym idzie wzrost startu życia w krajach zachodnich jest dużo niższy niż ten wzrost, jaki jest w Polsce. Dlatego też w Polsce żyje się dużo lepiej niż było to na początku wieku, gdy w krajach zachodnich ta sytuacja nie uległa znaczącej poprawie, a w niektórych przypadkach ten standard jest niższy niż był. Czy nadal żyje się lepiej na zachodzie niż w Polsce? No taka krótka odpowiedź jest tak. Ale chyba po raz pierwszy od dziesięcioleci, jak nie od kilku wieków, można powiedzieć, że dogoniliśmy już kilka krajów zachodu, co jeszcze 20 lat temu byłoby nie do pomyślenia. Tutaj muszę zwrócić uwagę, że nie chodzi tutaj o wysokość zarobków, bo nie zawsze przekłada się to na standard życia. Można zarabiać mniej, ale jak wydaje się też dużo mniej, to na koniec miesiąca albo roku pozostaje więcej.
No, czy w Polsce jest też duża inflacja? Oczywiście, że jest. Ja nie znam kraju, który by stwierdził, że u nich nie było tak wysokiej inflacji w ostatnich latach. W Polsce ceny poszły w górę i to dużo, ale to samo można powiedzieć o Niemczech, Anglii, Kanadzie czy Stanach. Jest jednak istotna różnica. W Polsce realny wzrost zarobków był dużo wyższy niż w tych innych krajach. A może inaczej. Tam ceny i koszt życia wzrosły dużo bardziej niż miało to miejsce w Polsce w porównaniu z zarobkami. Oczywiście nie wszyscy w Polsce na tym skorzystali, ale jeszcze raz, mówimy tutaj o ogólnej sytuacji. I teraz, z których krajów warto wrócić do Polski, a z których jeszcze nie? I tutaj podkreślę coś bardzo istotnego. Co innego jest, jak ktoś miał super pracę, odłożył sporo i ma wypasioną emeryturę, a co innego, jak ktoś całe życie przepracował dla innych i nadal ma problem, żeby zbalansować budżet. I inna ważna sprawa. Każdy imigrant broni swojej decyzji, że jest to coś najlepszego, co mu się przydarzyło w życiu. Bo w momencie, jakby się zgodził z tym, że to był błąd, to tak jakby podważył cały swój dorobek życiowy. Sami z żoną jesteśmy imigrantami, ale to dla nas nie pierwsza imigracja, więc nie jesteśmy przywiązani na siłę do kraju, dla którego opuściliśmy Polskę. Prowadzenie kanału Polacy w Ameryce Łacińskiej dało możliwość rozmów z Polonią w wielu zakątkach półkuli zachodniej. I było to dużo więcej Polaków, z którymi się rozmawiało, niż tych, z którymi nagrało się wywiad i wstawiło na kanał. Zdecydowana większość tej Polonii nie przyjechała tutaj bezpośrednio z Polski, tylko przez kilka albo kilkadziesiąt lat mieszkało w krajach zachodnich. Dlatego też mieli i mają oni opcję powrotu do Polski albo do kraju zachodniego, gdzie długo mieszkali. Nie są to osoby z Polski, które wyjechały do tego jednego kraju i tam mieszkają do dzisiaj. Są to osoby, które wyjechały z Polski do jednego kraju, potem przeskoczyły do drugiego, teraz może mieszkają już nawet w trzecim. I takie osoby mają zupełnie inne horyzonty, zupełnie inaczej patrzą na życie i na swoje doświadczenia i na sytuację w tych krajach, niż te osoby, które opuściły Polskę dla jednego kraju i tam są do dzisiaj. Więc taka perspektywa jest bardzo obiektywna i można się z tego sporo nauczyć. Tak więc wyłania się z tego obraz, gdzie się teraz żyje lepiej, a gdzie gorzej. Wracamy do listy krajów zachodnich, z których warto wracać. I zwróćcie uwagę, że ta lista jest podobna do krajów, z których najczęściej wyjeżdżają w ostatnich latach osoby przedsiębiorcze, które chcą się sprawdzić gdzieś indziej. Na pierwszym miejscu są tutaj Kanada i Anglia. Powody są takie same. Bardzo wysoki koszt życia. Pomimo że są duże zasiłki, to są one kosztem osób, które chcą coś osiągnąć w życiu, otworzyć własną firmę i do czegoś dojść. Zmiany socjalne, zwłaszcza tak zwany wokeizm w ostatnich 10 latach. Obniżenie standardu życia. I nie chodzi tutaj o to, że ktoś ma super chatę i żyje w odizolowanej, dobrej dzielnicy, ale bardziej chodzi o to, jak wyglądają centra miast. Jest też znacząca różnica pomiędzy Anglią i Kanadą. Z Anglii można wrócić bardzo szybko i wraca się dużo częściej niż z Kanady. Ale ma to dużo wspólnego z tym, że emigracja do Anglii była dużo młodsza i na wyspy wyjeżdżało się w innych latach niż do Kanady. Emigracja kanadyjska jest dużo bardziej zasiedziała. Są tam oni od dekad i po pierwsze dużo bardziej zapuścili korzenie niż ci z UK, ale też ich wizyty w Polsce były dużo rzadsze, bo na ogół raz w roku albo raz na kilka lat. Dlatego też emigracja na wyspach dość szybko zdała sobie sprawę, że to już nie jest to, co było kiedyś. Ale postaraj się przekonać takiego Polaka z Kanady albo z Australii. Ci już dużo bardziej mają klapki na oczach. Kolejnym krajem są Niemcy. Nasi zachodni sąsiedzi bardzo podupadli. Jak tradycyjnie była przepaść pomiędzy tym, jakie było przebicie w zarobkach i standardzie życia kiedyś, tak teraz sytuacja ta wygląda zupełnie inaczej. Ale z kimkolwiek nie rozmawiałem na temat Niemiec i to głównie z samymi Niemcami, to podkreślali zawsze to samo. Teraz Niemcy to nie to, co było 15-20 lat temu. Niemcy mają jedną z najniższych w Europie odsetek właścicieli domów. Polska ma akurat jeden z najwyższych. I dlatego też wystarczy, aby koszt wynajmu poszedł w górę, a w przypadku Niemiec poszedł on i to dużo, to ma to wpływ na to, ile pozostaje w kieszeni na pokrycie innych kosztów. Akurat w Niemczech koszt wynajmu skoczył dużo bardziej niż zarobki. Ostatnio nawet w Panamie, już nie mówiąc o Kostaryce i Paragwaju, ilość emigrantów z Niemiec bardzo skoczyła. I dalej, Australia i Francja. Nie wiem, czy te kraje można dać razem, bo są one bardzo odległe nie tyle geograficznie, ale też i problemy mają zupełnie inne.
Ja je dałem razem tylko dlatego, że tutaj w Ameryce Łacińskiej obserwujemy podobną ilość imigrantów z tych krajów, choć więcej Australijczyków wybiera raczej pobliską Azję Południowo-Wschodnią niż daleką Amerykę Łacińską. Australijczycy opuszczają swój kraj głównie z tych samych powodów co Kanadyjczycy. W Australii jeszcze nie jest tak źle, bo to tylko jakieś 60–70% tego, co się dzieje w Kanadzie. Ja bym to określił, że Australia jest jak Kanada, tylko że z lepszą opieką medyczną i nie z taką ilością bezdomnych i ćpunów w centrach miast. Francja natomiast nie jest czymś nowym, bo z Francji wyjeżdżało się podobnie jak wyjeżdża się i teraz. Tradycyjnie chodziło tam o bardzo wysokie podatki, a ostatnie 10–15 lat to słyszy się o zmianach społecznych. Nie chcę tutaj dużo tłumaczyć, bo byłby to temat rzeka. Kolejno to Hiszpania, Grecja i Włochy. Każdy z tych krajów ma częściowo trochę inne problemy, ale i mają dużo rzeczy wspólnych i dlatego też można je omówić razem. Można określić to krótko. Są to kraje, które mają dużo lepszy klimat niż Polska, ale też dużo większe problemy gospodarcze. Tam już nie zostało dużo Polaków, którzy przyjechali tam bardzo dawno temu, a teraz wracają do Polski. Ci, co mieli wrócić do Polski, już dawno to zrobili albo przenieśli się po prostu do innych krajów. Zresztą żaden z tych krajów nie jest atrakcyjnym miejscem do wyjazdu z Polski już od wielu lat. Do tych krajów nie wyjeżdża się, aby tam szukać pracy i robić w ten sposób karierę, ale jest to bardzo popularne miejsce dla tych, którzy nie muszą polegać na miejscowej gospodarce, chcą być w pobliżu Polski i chcą mieć lepszy klimat. Ale jak pójdziemy za tą logiką, to zaraz wylądujemy w Ameryce Łacińskiej. I ostatnimi krajami, o jakich warto wspomnieć, to kraje skandynawskie i Stany. Z tych krajów za bardzo się nie wraca. USA pomimo zadłużenia ma nadal bardzo silną gospodarkę i jak na dobre zapuści się tam korzenie, to nie jest zbyt łatwo stamtąd wyjechać. Zresztą Amerykanie nie mają tak ważnych powodów do opuszczania swojego kraju w porównaniu do Kanadyjczyków. Ciekawe jest to, że w Panamie po raz pierwszy w historii mamy ponad dwukrotnie więcej Kanadyjczyków osiedlających się tutaj niż Amerykanów, a obywateli Stanów jest prawie 10 razy więcej niż ma Kanada. Dlatego nie ma co się dziwić, że nie ma tak dużej fali emigrantów powracających ze Stanów do Polski. Ale tutaj trzeba zauważyć, że tradycyjnie zawsze Stany i może ostatnie kilka dekad to też Niemcy miały zawsze największą grupę Polonii powracającej do kraju z całego świata. Dzisiaj też wracają, ale w porównaniu z tymi Polakami, którzy wracają do Polski z innych krajów, to tych powracających z USA wcale nie jest już najwięcej. Kraje skandynawskie były chyba najlepszym wyborem dla tych, którzy chcieli poprawić swoją sytuację ekonomiczną. Nie są one może dla tych, którzy chcieliby bardzo daleko zajść w życiu, ani dla tych, którzy lubią ciepły klimat, ale podłączenie się do systemu opieki jednego z krajów skandynawskich daje poczucie pewnego komfortu i nie ma co się dziwić, że niektórym to pasuje, jest to dla nich najlepsza opcja. I na tym może zakończymy tę listę krajów zachodnich, z których się wyjeżdża i z których najczęściej Polacy wracają do siebie do kraju. Ale jest to taki stan na dzisiaj. Nie wiem, czy taki schemat utrzyma się w przyszłości, ale na ogół trendy w ekonomii nie zmieniają się aż tak szybko i bardzo wątpię, że to się tak szybko odwróci. Polonia wraca z całego świata, więc nie ma kraju, gdzie Polacy przenosiliby się tylko w jedną stronę. Ale nigdy jeszcze nie było takiej sytuacji, że ekonomia Polski byłaby na tyle atrakcyjna, aby podważyć tak istotne decyzje jak emigracja. I coraz więcej Polaków rozważa tą decyzję albo już podjęło taką decyzję, że warto wrócić do kraju. A teraz czy powrót do Polski miałby sens dla nas? Mamy też opcję powrotu do Kanady, gdzie przepracowaliśmy 20 lat, ale ta odpada już na starcie, więc skupmy się na Polsce. My mamy trochę inną sytuację od większości osób, więc nie jest to jakiś schemat. Ale jak nie bierzecie pod uwagę finansów, a tylko styl życia, miejsce i pogodę, to zasada jest taka. Dużo łatwiej jest wyprowadzić się z kraju, gdzie coś tam nie działa albo klimat nie jest wcale taki dobry. Tak więc powrót do Polski z Niemiec, Anglii czy Kanady jest dużo łatwiejszy niż powrót z Ameryki Łacińskiej. Jest to swego rodzaju utrata wolności i przeprowadzka z powrotem do kraju, gdzie wszystko jest pod kontrolą, tak bardzo uregulowane i opodatkowane. I to jest ważne. Dla osób, które nie miały okazji do zetknięcia się z życiem w krajach Ameryki Łacińskiej, jest to bardzo trudno coś takiego wytłumaczyć. Dla nas osobiście nie ma za bardzo sensu powrót do Polski, bo wtedy musielibyśmy zrezygnować z większości tego, co w życiu osiągnęliśmy. Co prawda nie liczymy na żadną emeryturę z żadnego kraju, ale są inne ważne rzeczy, które decydują o jakości życia.
Przede wszystkim Polska nie ma takiego klimatu, gdzie można się czuć jak na wakacjach przez cały rok. Zresztą żaden kraj europejski też takiego klimatu nie ma. Innym ważnym punktem jest tutaj praca. Polska jest też ciągle i chyba zawsze będzie wysoko opodatkowanym krajem. Z tego już za bardzo nie ma odwrotu. Dla nas kraje, gdzie jest wysoki socjal, nigdy nie będą atrakcyjne, bo przeprowadzka do nich wiązałaby się z obniżeniem standardu życia. Tylko przeprowadzka z Kanady do Panamy umożliwiła nam rozwinięcie biznesu tak bardzo, że udało się w końcu odłożyć i na emeryturę, i podnieść standard życia. Wolimy pracować sami dla siebie i nie dzielić się tym z rządem, ale też nic od tego rządu nie oczekujemy. Tutaj nadmienię, że wbrew opinii samych Polaków, Polska ma za to dużo lepszą służbę zdrowia niż na przykład Kanada. Więc przeprowadzka z Kanady do Polski miałaby choćby z tego względu bardzo duży sens. Tylko że Panama, jak i większość krajów na świecie, ma podobną służbę zdrowia tak jak Polska, więc przeprowadzka nie byłaby żadną korzyścią. My akurat płacimy z własnej kieszeni, więc mówię tutaj o prywatnej służbie zdrowia, ale to my. I to jest zrozumiałe, że niewiele osób ma taką sytuację i możliwości. Bardzo rozumiem tych Polaków, którzy zdecydują się wrócić do kraju, ale też trzeba zrozumieć tych, którzy sądzą, że zbyt dużo straciliby na powrocie do Polski. Dziękuję za wysłuchanie i miłego dnia.